Witajcie, kochani. Chciałabym z Wami wypróbować nową technikę, a mianowicie reverse coloring, czyli odwrócone kolorowanie. Polega ona na tym, że wpierw za pomocą farb akwarelowych, akrylowych, czy jaki lubicie używać, maluje się na papierze plamy. W dowolnym kolorze, kształcie, jakkolwiek, cokolwiek chcecie. A następnie cienkopisem obrysowujemy to, co zauważymy w tym, co udało nam się namalować. Jak widzicie, ja wykorzystuję farby akwarelowe od Primy, bo wydawały mi się najłatwiejsze do obsługi przy takim wyzwaniu. Wystarczy farba, woda, pędzel i papier. Nie potrzebujemy żadnych wielkich przygotowywań. Najlepsze w tym jest to, żeby zacząć, wcale nie trzeba wiedzieć, co będziemy malować. Nie trzeba się zastanawiać nad tematyką, bo nasze zadanie polega na tym, być po prostu niechlujnym. I dlatego zawsze chciałam wypróbować tej techniki, bo to jest swoboda, jakiej każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje. A poza tym byłam ciekawa, co zobaczę na późniejszym etapie. I będąc całkowicie szczerą, to zadanie okazało się o wiele trudniejsze niż się spodziewałam. Ja w tych plamach nie widziałam nic sensownego. Miałam nadzieję, że zobaczę tam jakieś śmieszne stworki i będzie to całkiem fajna praca, ale niestety było mi bardzo ciężko zobaczyć w tym cokolwiek. Zaczęłam obrysowywać plamy z nadzieją, że dzięki temu wyłonię się jakieś postacie, no ale to niestety niczego nie przypominało. Udało mi się obrysować jakiegoś szopa, bobra czy cokolwiek to jest. Próbowałam znaleźć tam też jakieś inne zwierzaki. Na dole mam coś a la robak, ale tak naprawdę na tym się skończyło. Cała reszta to były przypadkowe plamy. No szczerze to spodziewałam się po tym czegoś więcej i nawet jak obracałam tą całą stronę w każdy możliwy sposób, to wcale nie pomagało. Żaden nowy świat mi się tutaj nie otworzył i zastanawiałam się, czy ja mam problem z wyobraźnią, czy może za dużo tego wszystkiego nałożyłam i dlatego nie byłam w stanie zobaczyć w tym nic więcej. Ale uznałam, że najwyraźniej tak miało być i nie będę się z tego tytułu stresować, no bo nie ma tak naprawdę czym. I doszłam do wniosku, że mogę wybrnąć z tego w troszeczkę inny sposób i zrobić z tego fantastyczną mapę. Czyli gdzieś tam narysuję sobie jakieś góry, jakieś drzewka, jakiś stateczek. No i po prostu uznam, że tak miało być i że ma być to fantastyczna podróż w nieznane. Na koniec postanowiłam dodać trochę białego, żeby może odrobinę rozjaśnić tą pracę i żeby niektóre elementy troszeczkę bardziej wyszły na wierzch. Miałam problem z żelopisem, więc wzięłam białą kredkę, ale ona mi się zmazywała, więc w efekcie się poddałam i zostawiłam to tak jak jest. I choć byłam trochę zawiedziona całym tym procesem, to uznałam, że tak się nie poddam i spróbuję jeszcze raz, może z innymi kolorami i zobaczę, co mi wyjdzie, bo może akurat w tych kolorach nie widziałam niczego sensownego. Tym razem postawiłam na żółty, zielony i pomarańczowy i stwierdziłam, że może nie wypełnię całej strony, tylko pozostawię gdzieś tam puste miejsca. Może dzięki temu łatwiej zobaczę, co ten obrazek przedstawia. I też trochę postawiłam na to, że akwarela załatwi za mnie tą sprawę. Dodawałam troszeczkę więcej wody, żeby te kolory po prostu same się rozmywały. No i wyszło mi coś takiego. No i tutaj poszło trochę lepiej, bo zobaczyłam coś powiedzmy wikinga, że on tutaj do nas macha, w ręku trzyma tarczę. Fakt faktem, że nie udało mi się tego tak naprawdę namalować, ale ja zobaczyłam tam jakąś konkretną postać, więc już wiecie, już się
ucieszyłam, zwłaszcza, że zaraz obok tej jednej postaci była tam jeszcze inna, no troszeczkę dziwaczna, z dziwnymi włosami, jakimś takim ułamanym skrzydłem, ale i tak to już był postęp, bo zobaczyłam coś więcej niż zwykłe plamy. Uznałam, że jest dobrze, więc szukam dalej i zaczęłam po prostu obrysowywać kolejne elementy, które coś mi przypominały, aczkolwiek no nie było to nic super sensownego. Jednak doszłam do wniosku, że i tak dobrze się bawię, bo cały ten proces tworzenia był, mimo tego, że nie do końca udany, to dosyć relaksujący. Bo choć proces doszukiwania się w tym jakiegoś sensu był lekko stresujący, to przecież wcale tak nie musi być, bo ta praca może nie mieć najmniejszego sensu, ona nic nie musi przedstawiać. Chodzi o to, żeby pobawić się kolorem, pobawić się kształtem, pobawić się cienkopisami i mieć z tego frajdę. Jestem ciekawa, czy wy kiedyś próbowaliście odwróconego kolorowania, bo jest to dosyć ciekawa technika, ale jak widać, no nie zawsze ona wychodzi tak, jak się tego spodziewaliśmy. Dlatego tym bardziej jestem ciekawa, jak to u was wyglądało. A jeśli nigdy tego nie próbowaliście, to czy bylibyście skłonni jednak się pobawić taką techniką? I mam tu dla Was propozycję. W opisie filmu będzie wstawiony link, z którego będziecie mogli pobrać właśnie te moje obrazki, ale jeszcze bez tego obrysu. Jestem ciekawa, co Wy zobaczycie w tych plamach. I jak stworzycie taką pracę, to koniecznie pokażcie ją na naszej grupie Chwila Wytchnienia z Greta Art Studio na Facebooku, bo myślę, że mogą powstać z tego naprawdę ciekawe prace. Na koniec chciałabym podziękować Agnieszce, Ali, Iwonce, Natalii, Martynie za wspieranie tego kanału oraz zachęcić resztę, by zapoznali się z moimi bonusami dla wspierających. Ode mnie na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za komentowanie i za to, że tutaj ze mną jesteście. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas i że zobaczymy się w kolejnym filmie. Także trzymajcie się ciepło. Pa, pa!